Cześć, czarna Honda Africa Twin, jaką już widzieliście w moich filmach. No ale to nie jest ten sam motocykl. Z jesienią zeszłego roku zmieniłem moją poprzednią Hondę CRF 1000 w manualu na nowy model. To jest Honda 1100, CRF 1100, wersja Adventure Sport, czyli większa i dodatkowo w automacie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego zmieniłem i jakie są plusy i minusy tego nowego motocykla, zapraszam na odcinek. Zacznijmy od tego, czemu w ogóle większy motocykl. Przez 4 lata jazdy poprzednim motocyklem, Hondą 1000, zrozumiałem, że to jest motocykl, który nie służy do tego, żeby nim jeździć w terenie. To jest motocykl, który da radę przejechać w terenie, natomiast nie został zbudowany do tego, żeby nim wpakować się w jakiś trudny teren, w jakieś błoto, kopne piachy i tego typu sprawy. To jest motocykl do tego, żeby nim podróżować. Jeździć nim daleko, w fajne wyprawy, zabierać ze sobą bagaż, ewentualnie pasażera. Natomiast niekoniecznie pakować się w nim w jakiś ciężki teren. Oczywiście wszystko to, co mówię, to jest moja subiektywna opinia, ja to w ten sposób odbieram i to są moje przemyślenia. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce kupić tego typu motocykl, no to powinien przemyśleć tą sprawę, no bo wiele osób właśnie kupuje adventurowe, ciężkie motocykle, bo są fajne, ale potem ma problem, bo wjeżdżając w jakiś ciężki teren strasznie się męczy i te odczucia są nie takie, jak powinny być. Tak więc radzę się zastanowić, jakie jest Wasze podejście do tego, jak chcecie jeździć na motocyklu i czego oczekujecie od danej maszyny. Kolejna kwestia to jest automatyczna skrzynia biegów. Do tej pory jeździłem manualem, ale był to mój pierwszy motocykl i kupiłem manual z tego względu, że chciałem się nauczyć jeździć na motocyklu po prostu. Tak? Skuter już mam, więc chciałem mieć motocykl z manualną skrzynią biegów, nauczyć się poprawnie pracować z sprzęgłem, zmieniać biegi i tym podobne. Natomiast tak samo przez 4 lata mojej jazdy zauważyłem, że skrzynia biegów i sprzęgło de facto mi przeszkadzają. Znaczy w sensie mój poziom umiejętności jazdy na motocyklu nie jest na tyle zaawansowany, żebym wykorzystywał pewne zalety pracy sprzęgłem i umiał dobierać biegi do warunków. Tak? Bardziej to jest kwestia tego, że zawsze walczyłem z tymi biegami, zawsze czułem, że nie wiem, mam zły bieg, że muszę coś zmienić. I tak samo sprzęgło pomaga. Znaczy tutaj akurat muszę powiedzieć, że nie miałem problemu ze sprzęgłem, natomiast automatyczna skrzynia biegów w tym motocyklu nie ustępuje manualnemu operowaniu sprzęgłem. Znaczy w sensie ten motocykl bardzo dobrze sobie z tym radzi. I de facto to są dwie rzeczy, czyli zmiana biegów i operowanie sprzęgłem, to są dwie rzeczy, które po prostu możemy wykluczyć podczas jazdy. W momencie, kiedy jedziemy turystycznie gdzieś po drogach, no to jest fajnie, no bo zapominamy o tym, cieszymy się otaczającym przyrodą, otaczającymi warunkami. No i zapominamy w ogóle o biegach, motocykl robi to za nas. W momencie, kiedy wjedziemy w teren, no to też jakby możemy się skupić na linii przejazdu, na wybieraniu nierówności, na dodawaniu gazu i tylko i wyłącznie. Natomiast odchodzi nam konieczność pracy sprzęgłem, no i zmiany biegów, które czasami w pewnych warunkach, kiedy wjeżdżamy, nie wiem, w jakiś piasek, czy w jakieś błoto, czy cokolwiek innego, no to zawsze ta opcja zmiany biegu spowoduje, no przynajmniej dla mnie, jakieś tam trudności, a szczególnie już na stojąco, kiedy trzeba jakoś tym butem ten bieg znaleźć i go zmienić. Także w moim wypadku wydaje mi się, że ten motocykl z taką skrzynią biegów bardziej mi pomaga niż przeszkadza. W tej chwili jeszcze nie miałem takiej sytuacji, kiedy bym mógł uznać, że ja bym coś zrobił lepiej od tego motocykla. Ta skrzynia jest na tyle dobrze zrobiona, są programy, które można sobie ustawić i widać to, że ta skrzynia zupełnie inaczej pracuje w momencie, kiedy mamy tryb on tour, kiedy mamy urban, gravel czy offroad. Tak? No to widać to, że ten motocykl zupełnie inaczej zmienia biegi, zupełnie inaczej dobiera moment, kiedy ten bieg zostaje zmieniony, zredukowany. A zawsze mamy manetki, triggery na kierownicy, którymi możemy sobie ten bieg zmienić według własnego życzenia. I chyba najbardziej drażliwy temat, czyli elektronika i ten oto tablet, który się znajduje w tym motocyklu. Ja mam taką teorię, że motocykliści dzielą się na dwie grupy. Jedna grupa to jest taka, która lubi mieć tego typu gadżety, możliwość wyświetlania mapy, czytelny wyświetlacz wszystkich funkcji motocykla, systemy wspomagania typu ABS, ESP i różne inne, które są montowane w tego typu
pojazdach. No i druga grupa, która lubi jeździć na gaźniku, mieć wszystko w manualu i lampę karbidową z przodu w motocyklu. No, ludzie wymyślają te wszystkie systemy po to, żeby nam trochę pomóc. No oczywiście, jeżeli kupimy sobie motocykl typowo terenowy, tak zwanego liścia, no to tam tej elektroniki nie ma, tak? No, to jest motocykl do tego, żeby go topić w błocie i tej elektroniki tam nie ma. Natomiast jeżeli kupujemy motocykl, który służy do podróżowania, no to te systemy nam pomagają, no nie ma co ukrywać, tak? Nie każdy jest bardzo zaawansowanym kierowcą i umie dokładnie opanować motocykl, więc systemy bezpieczeństwa typu ABS, ESP czy kontrola trakcji, jakkolwiek to zwał, no według mnie sprawdzają się w tego typu motocyklach. Jest ciekawa opcja dla osób, które na przykład nie mają interkomu, bądź mają interkom, który w jakiś sposób się nie paruje z zestawem tutaj w Afryce. Można odpalić Apple Play bądź Android Auto w sposób taki, że w momencie, kiedy zgłosi nam się główny ekran na komputerze, oczywiście telefon jest podłączony kablem, możemy poczekać trochę, aż pojawi się ekran pytający o podłączenie zestawu słuchawkowego. Wybieramy opcję Do Not Pair i po kilku sekundach naciskamy przycisk wstecz, trzymamy go i pojawia nam się obraz z telefonu. Także jakby ktoś nie wiedział, to przydatna funkcja. Powiedziałem już o tym, dlaczego większy motocykl, dlaczego automatyczna skrzynia biegów, dlaczego elektronika i wyświetlacz TFT. Jeszcze zostały mi dwie rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest pozycja na tym motocyklu, która została zmieniona. Ciężko mi powiedzieć dokładnie, co zostało zmienione, czy które wymiary zostały zmienione. Podejrzewam, że po przestudiowaniu dokładnie geometrii można było to ustalić. Natomiast według mnie na tym motocyklu siedzi się po prostu wygodniej. Według mnie sety są niżej niż w poprzednim motocyklu, przez to jest wygodniej. Kolejna sprawa jest, że kierownica jest wyżej oryginalnie, więc w momencie, kiedy stoimy na motocyklu, no to dostęp do kierownicy nie jest taki problematyczny jak w poprzedniej wersji. W poprzedniej wersji miałem podwyższenie kierownicy i dalej miałem takie wrażenie, że ten motocykl wymusza na mnie takie pochylenie się, natomiast tutaj takiego problemu nie ma. No i ostatnią rzeczą, która dla niektórych może okazać się trywialną, to jest tempomat, który ten motocykl już ma. W poprzedniej Hondzie miałem taką płetwę Oxforda, tutaj założoną na manetkę gazu, która umożliwiała jakby sterowanie przepustnicą po prostu opierając nadgarstek. No i to było duże ułatwienie, no bo nie trzeba było na przelotach długich gdzieś tam cały czas trzymać tej manetki. Natomiast no nie można było zdjąć ręki z kierownicy, tak? Ta prawa ręka musiała cały czas trzymać manetkę gazu. No teraz mam tempomat i naprawdę różnica jest kolosalna, tak? W momencie, kiedy możemy odpalić sobie tempomat, nie dość, że wtedy pilnujemy prędkości, więc jeżeli chcemy gdzieś tam jechać spokojnie w miarę, pilnujemy na przykład zużycia paliwa, no to takie rozwiązanie jest bardzo fajne, więc to jest jakby jedna zaleta. Druga zaleta jest taka, no, że możemy tą rękę odpocząć, możemy, nie wiem, coś zrobić, ustawić coś w nawigacji, nie wiem, poprawić sobie rękawiczkę, dopiąć się, cokolwiek zrobić, co wymaga użycia dwóch rąk. Tak więc naprawdę ten tempomat w moim zastosowaniu, tak, kiedy na tym motocyklu planuję trochę podróżować po Europie, no to jest znaczna poprawa. Mówiłem dużo o zaletach tego motocykla, może czas powiedzieć o jego wadach. Największą wadą tego motocykla jest cena. No, sprzęt nie jest tani. Z tego co pamiętam, ta wersja to jest ponad 75 tysięcy złotych. Za poprzednią płaciłem chyba 50, więc skok jest dosyć duży. Kolejną wadą jest konieczność podłączenia telefonu po kablu USB do motocykla po to, żeby korzystać z funkcji wyświetlacza i prezentować na nim mapy i wszystkie inne funkcje. Niby rzecz oczywista, natomiast tak naprawdę w momencie, kiedy nie korzystamy de facto z telefonu, tylko wszystko mamy na tym wyświetlaczu, no to obecność tego telefonu gdzieś tutaj na kokpicie no jest problematyczna. Niektórzy montują tankbag i włożą go w tankbagu. Ja niestety fanem tankbagów nie jestem. Poza tym też nie udało mi się znaleźć w miarę małego i takiego zgrabnego tankbaga, który by pasował do tego motocykla, więc w tej chwili po prostu mam w uchwycie ten telefon, ale no on jest cały czas wyłączony i tylko zabiera miejsce. No więc to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o opisy tego motocykla i porównanie go do poprzednika. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie śmiało w komentarzach. A ja w tej chwili oddam się chyba przyjemności wypicia porządnej kawy.
Zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy, jaką jest doświetlanie zakrętów. Motocykl w wersji Adventure Sport posiada dwie dodatkowe lampy z przodu, które w momencie, kiedy motocykl składa się w zakręcie, doświetlają nam pobocze. Także przydatny bajer. Ja akurat uważam, że oświetlenie zarówno w poprzednim modelu, czyli 1000, jak i w 1100 jest na tyle dobre, że tak naprawdę nie potrzebujemy tego tak bardzo. Natomiast przydatny bajer i na pewno poprawia bezpieczeństwo. Na zakończenie chciałem jeszcze podsumować, że te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, to są rzeczy, które są dla mnie w jakiś sposób ważne i które mnie skłoniły do tego, żeby ten motocykl zamienić na wersję Adventure Sports w automacie. Ten motocykl na pewno ma dużo więcej cech, funkcji, które są dla kogoś innego ciekawe, jak na przykład też regulowana szyba z przodu, która też jest fajną opcją, bo w momencie, kiedy jedziemy wolno albo jedziemy gdzieś w gorących klimatach, no to możemy tą szybę sobie opuścić i mamy trochę więcej oddechu tutaj za kierownicą. Natomiast w momencie, kiedy jedziemy, nie wiem, autostradą, jakiś przelot robimy, bądź wtedy, kiedy po prostu jest zimno czy pada, no to wtedy tą szybę możemy sobie podnieść do góry i nam nie przeszkadza ten pęd powietrza. Także mówię, tutaj jest dużo fajnych rzeczy w tym motocyklu, natomiast nie opisywałem wszystkich, bo to nie chodziło mi o przedstawienie jakby tego motocykla jako fajną opcję dla kogoś, kto szuka jakiegoś motocykla, tylko bardziej chodziło mi o przedstawienie różnic pomiędzy poprzednią Afryką, małą Afryką z 2017 roku, a tym modelem 2022.